Jak ja lubię, gdy z głośników wydobywają się gęste i dobrze naoliwione dźwięki, świetnie i z pomysłem zagranego death metalu. Przy takiej muzyce człowiek wie, że może wszystko. Jednym z takich albumów jest płyta Vital Remains Dawn of Apocalypse. Tak w skrócie Vital Remains powstają w Providence w USA w 1989 roku. W latach 90-91 nagrywają 3 demówki, zaś w 92 wychodzi ich debiut Let Us Pray. W 95 roku nagrywają płytę Into Cold Darkness, zaś w 95 kolejny album Forever Underground. W 2000 ukazuje się płyta, o której będzie traktował dzisiejszy odcinek, czyli Dawn of Apocalypse. Dawn of Apocalypse to kawał defowego mięcha, gdzie średnia trwania utworów to 8 minut. W stosunku do wcześniejszego albumu zostaje zatrudniony nowy wokalista Thorn, który swoją drogą zostaje wyrzucony po nagraniu albumu za nadużywanie środków dozwolonych i niedozwolonych. Album zionie nienawiścią do wszystkiego, co święte, w sposób godny prawdziwej płyty death metalowej. Utwory na albumie są rozbudowane, dużo tutaj zmian tempa, gitary wygrywają bardzo ciekawe riffy, którym towarzyszą 2 wokale. Growl i krzyk, które wzajemnie się wymieniają, tworząc iście piekielne chóry. Temu wszystkiemu towarzyszą skomplikowane blasty perkusyjne, które dodają jeszcze albumowi mocy. Na płycie są również różne zwolnienia, którym towarzyszą gitary akustyczne czy inne instrumenty klawiszowe. Są również motywy, które są tak fantastyczne, że musimy je zatrzymać, cofnąć i jeszcze raz odsłuchać, tak nam wchodzą pod czachę. Utwory tworzone przez Tonego Lazaro można powiedzieć, że mają taką ponadprzeciętną aurę. Ja bym nawet pokusił się o stwierdzenie, że są to takie hymny death metalowe, z dużą ilością zmian tempa czy połamanych riffów. Na płycie występuje również dużo świetnych solówek. Co tu dużo mówić, zespół poczęstował nas świetnym piekielnym wyziewem, w którym jednak dużo jest artyzmu, świetnych gitarowych riffów oraz nieprzeciętnych wokali, a takich albumów słucha się najchętniej. Nadszedł czas na posłuchanie fragmentów tego ponadprzeciętnego albumu. Na początek proponuję monumentalny fragment z kawałka Black Magic Curse, gdzie gitary świetnie współgrają z wściekłymi wokalami. Numer tytułowy prezentuje się równie dostojnie, co prezentowany wcześniej. Tutaj super brzmią gitary akustyczne, które przechodzą następnie w taki motoryczny riff gitarowy. Jest również spokojny motyw akustyczny w postaci Come No Ray of Light, który pozwala nam trzeźwo spojrzeć na obraz zniszczenia wokół nas. Są również wściekłe, połamane motywy, jak w Behold the Throne of Chaos, po których zostaje tylko mokra plama krwi. Oblukajmy teraz okładkę oraz wkładkę do albumu. Ten wybijający się kolorami cover stworzył Joe Pettango, czyli rysownik odpowiedzialny za logo Motorhead oraz kilku ich okładek. Poza tym twórca okładek takich zespołów jak Krysiun, Incantation, Marduk czy polski Vader. Mamy na niej płonący Watykan, a nad nim rogatą głowę szatana, orły i demony atakujący bazylikę i załamany tłum wiernych z papieżem przyglądający się widowisku. W lewym górnym rogu logotyp zespołu, a na dole tytuł albumu. Wkładka jest całkiem pokaźna, na każdej stronie są foty chłopaków w trumnach, a nad nimi, że tak powiem, żywe ich wizerunki. Na większości stron wydrukowane białą czcionką teksty, a na granatowo tytuły. Na środkowej rozkładówce mamy powielony wizerunek szatana z okładki, a na nim w płomieniach wizerunki chłopaków, logo i tytuł albumu. Na kolejnej rozkładówce, tak jak to powinno być na prawilnej płycie death metalowej, wpyte podziękowań dla zespołów, kolegów i innych osób.
Kolejna rozkładówka to zdjęcie zespołu na tle pentagramów, informacje, gdzie płyta została nagrana, kto był inżynierem i inne informacje od zespołu. Wkładkę zamyka strona z tytułami utworów oraz twórcami. W 4 rogach mamy zaś zdjęcia jakby martwych chłopaków. Płyta CD prezentuje się w ten oto sposób, czyli na tle odwróconego pentagramu mamy wpisane zdjęcia chłopaków z zespołu. Pudełko zamyka czarna strona z czerwonym odwróconym pentagramem i wpisanymi zdjęciami chłopaków. Na dole tytuły utworów z twórcami, a na górze łacińska sentencja. Po prawej stronie logo Osmose Production, gdyż to wydanie jest, jak widać, z Osmose. Dawn of Apocalypse to muzyka zagłady, wściekła, buntownicza i groźna, czyli taka, jaka powinna towarzyszyć upadającemu światu. Podczas długich kompozycji widzimy zniszczenie wszystkiego, co ludzkie. Ale podczas tego zniszczenia mamy jednak chwilę wytchnienia, czyli może nie wszystko jednak stracone. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!